When the world says give up, hope whispers try it one more time, czyli kiedy świat mówi poddaj się, nadzieja szepcze spróbuj jeszcze raz. To moje motto, które przyświeca mi praktycznie już od ponad 10 lat w moim życiu i które wiąże się z moimi doświadczeniami, które miałem w kontekście swojej kariery biegowej. Początkowo dobrze zapowiadający się zawodnik, dręczony przez mnóstwo kontuzji, który doznał już takiego wypalenia bieganiem, który stwierdził, że nie ma już tak naprawdę sensu ani szansy zrobić coś wielkiego, o czym zawsze marzył. A dzisiaj, kiedy moje niegdysiejsze marzenia zamieniły się w cele, które już zrealizowałem, marzenia stają się jeszcze wyższe. A teraz mogę Was zaprosić do całej serii Szlakiem Marzeń on the Trail of Dreams. Serdecznie zapraszam do śledzenia mojej podróży, do osiągania najwyższych celów i spełnienia najważniejszych marzeń, które mam założone na ten sezon. Jako młody zawodnik mogę powiedzieć, że zawsze chciałem i zawsze marzyłem o jednej rzeczy, która była dla mnie szczytem marzeń, czyli założenie koszulki reprezentacji Polski, bieganie z tym orzełkiem na piersi, który miał dać mi to poczucie spełnienia i to zawsze było nieosiągalne dla mnie marzenie. Jako młody, bardzo młody, perspektywiczny na samym początku lekkoatleta, zakładałem, że dam radę wystartować kiedyś w najwyższych imprezach, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, czy też Igrzyskach Olimpijskich. No, oczywiście nie doszło do tego z różnych przyczyn, z różnych moich powodów, wyborów życiowych, natomiast pewne cele zrealizowałem 2 lata temu, czyli ten pierwszy start w koszulce reprezentacji na Mistrzostwach Europy dał mi takiego kopa do działania i pokazał mi, że nie warto rezygnować z tych marzeń, nie warto rezygnować z tego, że jeśli czegoś bardzo mocno chcę i do czegoś bardzo mocno dążę, to osiągnę to, jeżeli tylko włożę w to odpowiednią ilość pracy. I dzisiaj, tak jak już powiedziałem we wstępie, mam na tyle mocną wiarę w siebie, że wiem, że to, co niegdyś było bardzo dużym marzeniem, takim nieśmiałym wręcz marzeniem, czyli ta rywalizacja z najlepszymi ludźmi na świecie, znalezienie się w czołówce swojego sportu, teraz znajduje się na wyciągnięcie ręki. Czy to oznacza, że to będzie proste? No oczywiście, że nie, dlatego że nasz sport coraz bardziej się rozwija, wszyscy idą do przodu i tak samo ja muszę iść do przodu. Ja też muszę dokonywać pewnych zmian, profesjonalizować swoje życie sportowe tak, aby móc myśleć o spełnieniu właśnie tych moich celów. Ubiegły sezon był dla mnie takim kubłem zimnej wody. Myślałem, że jestem już na tym poziomie, który umożliwi mi nawiązanie do najlepszych zawodników. Cisnąłem treningi bardzo mocno, rozwijałem się praktycznie na każdym polu, jednak jak to w życiu bywa, przesadziłem z tym balansem pomiędzy wszystkim, co robiłem wcześniej, czyli pomiędzy pracą zawodową, pomiędzy celami i rzeczami, które spełniałem w życiu, a tym, co robiłem w sporcie. I odbiło się to bardzo mocno na moim zdrowiu. Wszystkie problemy, których doświadczałem na samym końcu sezonu, wszystko to, przez co nie mogłem sprzedać swojej formy, spowodowało, że dostałem dosłownie lanie od tego naszego sportowego świata i przekonałem się, że dalej tak to wyglądać nie może. Dlatego w tym roku na pewno postawimy na znacznie większy spokój, postawimy na rozwijanie tego, co już mamy, nie będziemy dokładać na siebie za dużo nowych obowiązków, takich, które pochłaniają mnóstwo i czasu, i pieniędzy, i budowania tego niepokoju, a skupimy się też właśnie na realizacji marzeń, o czym cała ta seria będzie. Okej. Dobra. Taki dzień jak dziś, no zazwyczaj wcześniej sobie przygotowuję masę na śniadanie i to jest coś, co mógłbym jeść chyba, mógłbym powiedzieć, codziennie. W ogóle ja nie jestem wymagający odnośnie jedzenia, więc codziennie praktycznie na śniadanie przedtreningowe mógłbym jeść gofry bananowe z dżemem, a właściwie można powiedzieć takie placuszki bananowe, bo gofrownicy nie posiadam, nie chce mi się tego robić i zajęłoby to zbyt dużo czasu, więc co rano wrzucam sobie na ruszt kilka łyżek takiego właśnie no niezbyt apetycznie wyglądającego czegoś, natomiast zaraz zobaczycie, że wygląda to naprawdę fajnie, a smakuje jeszcze lepiej i naprawdę dobrze sprawdza się przed treningiem, a wiem, że wielu z Was interesowało to, co po prostu jem zaraz przed, także do dzieła, zaczynamy. Samo to, że rzeczywiście powinno się co rano wychodzić na słońce, to żeby z nim wyjść i żeby go ogarnąć, no to jest super sprawa. Co
Co tam? Coś siura? Okropnie, mam takie wzdęcie gazy i sraka. Co? Czarny. Nie, właśnie taki jest dobry. Taki ma być, nie? Lecisz. Uwielbiam to śniadanie, serio. W sensie ono jest tak dobre, mogłem Ci to w sumie zrobić. Wiele osób się też zastanawiało, co właściwie suplementuję i na ten moment z racji na fakt, że też leczę SIBO, właściwie jestem teraz na fazie eliminacyjnej i biorę też probiotyki, to biorę tylko podstawowe suple, które właściwie przydają się każdemu, czyli omega-3, witaminy z grupy B, no i później jeszcze po śniadaniu biorę witaminę D obowiązkowo w naszym klimacie, także na zdrowie. Jak tak się dzieje, to zazwyczaj wyjebie mi wszystko, co zrobiłem. 315 km mamy do zrobienia. Damy radę, ja będę w aucie. Co on to wymyślił? Dobra, okej. Nie obrazi się trener, jak będzie trochę więcej. Dobra, więc ja tutaj z tego miejsca, jakby do tego, no to też będę miał około 10 do 12 minut. Dobra. No ale ja Ci też będę live udostępniał lokalizację, jakby No co, to no to będę będziesz widział. widział. Dobra, czekaj, gacie mam. Jestem kurde. No to dobrze. Nie chcę żadnego. A dlaczego? Ja nie. Nie wyglądam jeszcze wyjścia. A później się specjalnie będziesz malować pod to? A dasz staremu buziaczka, jak będzie wychodził, będziesz trzymał tego pieska? Tak. Nie, co? Weźże. Daj mi. Dajże mu. Daj mi. Dajże mu. Proszę? Go nauczyłam. Nie, to jest Proszę. Kochani, nie, to jest podstawowa zasada. Pies nie może wylądować na łóżku. Cud, że mogłam z nim wejść tutaj. Nie. Chodź, Bądź, nastawimy pranie. Zobacz, nie chcę cię tutaj. Chcę. Zwyrodnialec jeden. No, tak, zwyrodnialec. A piesek do mnie lgnie. Zobaczymy w marcu, co będzie. Chcemy, żeby piesek grał na wykładzinę. Proszę, sikaj. Przewitka nalejącego psa. No i właśnie z racji na moje ostatnie problemy, niestety zdrowotnie żołądkowo-jelitowe, wszystkie węglowodany, wszystkie żele właściwie poszły w odstawkę. Jedyne co mogę to taka prosta maltodekstryna, ale to też duży plus, ponieważ tworzę swój własny izotonik, więc zazwyczaj na takie 500 ml daję sobie około 60 gramów takich cukrów. Do tego wciskam trochę soku z cytryny, żeby przełamać ten smak, szczypta soli. No i lejemy do tego wodę. No i to będzie w większości przypadków moja recepta na ten sezon na żywienie podczas zawodów i treningów, bo tak jak wspomniałem, nie za wiele mogę używać. Dobra, nie dowiązuję jej już teraz mocno. Monty! To dajesz Kubie wyprawkę, czy co? Tak, chciałam zapytać, czy chce jakieś... Bo zaczęłaś tak mówić, Kuba mówi, ja nie mam ani jednej babci, a ty, no to nie wiesz, że babcia... A, no to nie miałam powiedzieć super, nie miałam tego tak dokończyć. Moja babcia chyba zawsze daje na święta. Ale Kuba doświadczy czegoś nowego, ponieważ nigdy nie widział jeszcze, że moje siedzenia w aucie są tym razem rozłożone, a nie złożone, bo w końcu nic nie przewożę. Żadnego trupa. Żadnego trupa. Manekina. Tak. Dobrze. Lej te kole. Standardowo droga do jazdy na trening, tam gdzie zazwyczaj trenuję w Krakowie, czyli do Lasu Wolskiego, no zajmuje tak około pół godziny, więc zawsze do tego treningu jeszcze muszę doliczać około godzinki czasu dotarcia na trening i powrotu z niego. Z tego względu zawsze muszę być też przygotowany pod kątem i picia, i jedzenia po takim treningu.
No i też przebrania się, bo nie ukrywam, szczególnie w takiej pogodzie, jaką mamy teraz, często jestem przemoczony, ale nie zamieniłbym tego miejsca na żadne inne. Dojazdu też wcale nie mam aż tak złego. No a większość tej roboty treningowej jesteśmy w stanie rzeczywiście w tym Lasku Wolskim wykonać. Masakra. Nie no, jest tam jakaś stacja po drodze, to nic nie widzę prawie, że... Chcę tak jeździć stary przez tydzień, bo nie chciało mi się zatrzymywać na stacji. Wiesz co, ja to jestem taki w takich małych rzeczach właśnie, w sensie w takich, które trzeba tak załatwić. No taki jak to na przykład, jestem taki prokrastynator, że wiesz, jak trzeba coś załatwić mega, jakiś projekt, ogarnąć się szybko, wiesz, tu, tam, to wszystko załatwię, ale zmienić płyn do spryskiwaczy, masakra. Przykręcić jedną śrubkę w domu, to samo. Przez 3 tygodnie mogę to robić. No dobrze się, dobry dzień się trafił właśnie, bo też myślałem, że będzie taki ponury dzisiaj. Położenie. Zacznij transmisję położenia. Wczoraj był ciężki akcent. Robiłem zabawę biegową, 3 minutówki, 2 minutówki, 1 minutówki. Dlatego dzisiaj mamy dosyć taki regeneracyjny dzień. Na ten moment ruszam na 18 w lekkim terenie. Nie szukam dzisiaj dużo przewyższeń, chociaż jak to w Lasku Wolskim trochę tego wyjdzie. Około pewnie 850-900 może metrów przewyższeń. W spokojnym tempie do 140 uderzeń serca na minutę, tak żeby trochę odpocząć, a później, jak to w okresie akumulacji, będziemy robić jeszcze bieg tlenowy już na płaskim, ale to zobaczycie w późniejszym czasie, więc zaraz ruszamy na trening do lasu. Jedna trzecia. Tętno w sumie bardzo niskie dzisiaj, bo nawet ciężko jest dobić do tych zakładanych 140, ale to dobrze, bo pokazuje, że organizm dosyć dobrze się adaptuje. No podłoże, jak widać, może nie pomaga, ale ogólnie jest git. Lubię biegać po Lasku Wolskim właśnie w momencie, w którym pojawia się śnieg. Zawsze to jakieś dodatkowe utrudnienie, no i też przyzwyczajenie, bo w sumie moim pierwszym startem w tym roku będzie ZUK, na którym tego śniegu na pewno nie zabraknie, więc lecimy dalej.
oficjalnie 18, no 18 km, 100 metrów. Średnie tempo 5,29, przy średnim tętnie 133 i przewyższeniach 837 metrów, co w sumie daje naprawdę bardzo fajne bieganie. Pomimo tego, że jest ten dzień po akcencie, to nogi były naprawdę bardzo reaktywne. Zobaczymy, jak to będzie po południu na tym płaskim, nieco szybszym bieganiu. Na tymczasem co, trzeba się szybko przebierać i lecimy uzupełniać energię przed drugim treningiem. Trener Andrzej ma czasami dosyć ciekawe pomysły treningowe i ciekawe pomysły motoryczne. I jak zobaczycie na przykład teraz, będę robił 5 razy 50 metrów tyłem. Takimi nożycami, czyli to co normalnie nazywamy skipem D, czyli takim wysunięciem nóg do przodu. No tutaj będę musiał zrobić właśnie tyłem. Także no cóż, enjoy! Dan, chodźmy na obiad. Obowiązkowy banan po treningu. Zawsze na takich lekkich treningach, szczególnie jeżeli noga podaje, trochę, no nie ukrywam, kusi mnie, żeby pójść mocniej, ale zawsze w głowie trzeba też mieć to, że jutro też jest dzień, szczególnie w momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli takim, w którym wykonuję 2 treningi dziennie. Ta kumulacja zmęczenia następuje z dużym opóźnieniem, więc teraz może się wydawać, że jest ok i że nic sobie nie zrobimy, jeżeli pobiegniemy nieco szybciej, no ale później następny akcent, jakościowy trening wypada gorzej, a taki mamy właśnie jutro. Więc lepiej postawić na tą regenerację, trochę się pobawić nawet w takim terenie. No nie ukrywam, dzisiaj było super, bo ten śnieg zmusza nawet do zwalniania w niektórych miejscach, no i troszeczkę amortyzuje. Obecnie znajduję się na początku sezonu. Jest to przygotowanie do całego sezonu 2025. Jestem po takim pierwszym okresie wprowadzenia i znajduję się właśnie w okresie akumulacji, czyli takiego czasu, w którym wykonuję 2 treningi dziennie, w którym ta objętość treningowa bardzo mocno wzrasta. Zazwyczaj w takich przygotowaniach mamy 3 bądź 4 takie okresy akumulacji. 2 jeszcze tutaj w Polsce, 3 będzie na obozie na Teneryfie. I wykonuję teraz 2 treningi dziennie, zazwyczaj są one dosyć spokojne jednak w tych zakresach powiedzmy tlenowych, wykonujemy większość tej pracy, ale jednocześnie ta wzrastająca objętość czyni cały ten proces mega trudnym. Połączenie tego z pracą zawodową bywa jeszcze bardziej wymagające. Powiedziałbym, że jest to chyba rzecz, która w moim życiu jest największą trudnością pod kątem dalszego rozwoju sportowego. Tak jak i większość z Was, zawodowo na co dzień pracuję, prowadzę własną firmę, jestem właścicielem 2 gabinetów fizjoterapii, osteopatii i treningu. I jak domyślacie się, oprócz takiej fizycznej pracy z pacjentem, która jest dla mnie chyba najtrudniejszym elementem tego wszystkiego, wykonuję jeszcze mnóstwo pracy administracyjnej, marketingowej, pracy takiej liderowania całemu zespołowi, czy też pracy związanej ze snuciem planów, ogarnianiem budżetu itd., itd. Nasza firma nie jest jakąś bardzo wielką firmą, nie mamy rozbudowanych działów od każdego z tych tematów, dlatego zajmujemy się tym wszystkim sami. I oczywiście sprawia mi to mega fan, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ten balans pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym staje się coraz trudniejszy z czasem, gdy to wszystko się rozwija. Dlatego też bardzo cieszę się, że w tym roku oddałem już część tych obowiązków, że wspiera mnie w realizacji tych obowiązków mój wspólnik, czy wspiera mnie też w realizacji niektórych domowych obowiązków moja żona i że całe prowadzenie mojego kanału na YouTube chociażby ogranicza się teraz tylko do nagrywania treści, przekazywania jej montażyście i dzięki temu zaoszczędziłem tonę czasu, który mogę poświęcić na realizację innych kwestii i na realizację też samego siebie, a przede wszystkim wyciągnięcia tego dodatkowego czasu na regenerację. I myślę, że to tak naprawdę może być game changer w tym roku. Nie zmieniamy jakoś bardzo wiele w treningu. Nasz model treningowy sprawdził się w latach ubiegłych. Świetnie współpracuje mi się z trenerem Andrzejem. Coraz to bardziej wskakuje na nowe wyżyny swoich umiejętności i jednocześnie dzięki temu jestem coraz spokojniejszy o budowanie tej swojej formy. Najwięcej do zrobienia jest tak naprawdę, myślę, tutaj. Tutaj zawsze kryją się moje demony z przeszłości, wszystkie rzeczy, o których powiem jeszcze więcej w następnych odcinkach.
opowiem trochę o tym, jak doszedłem do tego miejsca, w którym jestem, ale również jakie problemy napotkałem na swojej drodze i co spowodowało, że mam takie, a nie inne deficyty psychiczne, bo jak każdy zmagam się oczywiście z pewnymi trudnościami, tymi mentalnymi, ale dzięki temu, że już rozpoznałem te swoje deficyty, jestem również pewny, że dam radę je pokonać i one będą prowadzić mnie do tych celów. Oczywiście życie takiego zawodowca, można powiedzieć, czy bardziej powiedziałbym profesjonalisty, bo zawodowcem mógłbym się nazwać w momencie, w którym rzeczywiście zarabiałbym tylko i wyłącznie na tym, co robię, czyli na bieganiu, jest właśnie trudne pod tym kątem, że jak sami wiecie, musimy balansować pomiędzy wieloma obowiązkami w naszym życiu. Ja jednak wiem, że da się to zrobić i że ten balans, który zamierzam wprowadzić pomiędzy tym wszystkim, co robię w tym roku, sprawi, że po prostu wskoczę na wyższy poziom. Czy ten poziom wystarczy do tego, żeby nawiązać walkę o te najwyższe cele, które w tym roku mam? No zobaczymy. A cele na ten sezon są bardzo już sprecyzowane. Można powiedzieć, że cały kalendarz startów jest już ułożony. I tak, zaczynam sezon w Polsce. Zaczynam sezon od jednego z najdłuższych biegów, jeżeli nie najdłuższego biegu w swojej karierze, czyli od ZUKA, zimowego ultramaratonu karkonoskiego. Także jeżeli tylko będziecie mieli okazję, zapraszam Was do kibicowania na tej trasie. Będzie to 22 lutego, więc już praktycznie za 1,5 miesiąca od czasu, w którym nagrywamy ten materiał. Później będę startował również na długim dystansie na Teneryfie podczas Blue Trail Tenerife. Zamierzam zrobić tam kwalifikację na OCC na rok przyszły, czyli na rok 2026. Później jeden z najważniejszych startów w sezonie, czyli eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostwa Polski w Szczawnicy, Pieniny Ultra Trail na dystansie 44 km, Wielka Prechyba. Mam nadzieję na mocną rywalizację z chłopakami. Następnie jeden z moich biegów z takiej mojej osobistej bucket listy, czyli Zegama, na której zawsze chciałem wystartować, na której zawsze chciałem rywalizować ze względu na tę atmosferę. Jednocześnie przed Zegamą będzie jeden bieg z serii Goldena w Noli, skąd mam bardzo dobre wspomnienia, ponieważ 2 lata temu tam w finale byłem dosyć wysoko. I później nastąpi czerwiec. W czerwcu nie będzie jakichś bardzo poważnych startów. Prawdopodobnie wystartuję jeden raz w Polsce. W lipcu planuję jeden start znowu w biegu z kategorii UTMB. Mam nadzieję dostać się jeszcze na Major w Val d'Aran, aby sprawdzić swoją formę przeciwko najmocniejszym zawodnikom. Jeżeli tam nie uda mi się uzyskać pakietu, postaram się o start w innej imprezie w tym samym czasie, również spod egidy UTMB. I później nastąpi sierpień. W sierpniu mam 3 bardzo ważne starty. Pierwszy to będzie Peace Alpine, czyli kolejny bieg z serii Goldena. Drugi Sierzinal, kolejny bieg z mojej bucket listy, do którego zamierzam się naprawdę mocno przygotować. I trzeci bieg, czyli ETC, bieg na 15 km w ramach festiwalu UTMB, który będzie mega szybki, ale chcę się tam znaleźć, chcę w końcu poczuć tą atmosferę Chamonix podczas całego weekendu UTMB. Później najważniejszy cel sezonu, coś do czego przygotowujemy się i coś czemu jest poświęcona tak naprawdę ta seria, czyli Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata, i start w tej reprezentacji, które od zawsze były dla mnie takim czymś wzbudzającym bardzo mocno moje emocje i czymś wzbudzającym bardzo mocno moją wyobraźnię. Naprawdę chcę tam wypaść bardzo, bardzo dobrze, jak pokazują wyniki naszych reprezentantów z ubiegłych lat, czyli Andrzeja Witka, czy też Rafała Matuszczaka z tych Mistrzostw Europy. Jesteśmy w stanie dostać się do top 10 i nie ukrywam, że chciałbym spełnić ten cel, natomiast przede wszystkim zamierzam być z siebie zadowolonym i po prostu pobiec najmocniejszy bieg, jaki tylko mogę, bez odpuszczania sobie, bez tych deficytów psychicznych. Jeżeli to osiągnę, myślę, że na mecie rezultat będzie bardzo dobry. I ostatni bieg w tym sezonie to będzie finał Goldena, który w tym roku będzie w 2. tygodniu października. Jak będzie? Zobaczymy. W każdym razie, jak widzicie, ten kalendarz jest bardzo mieszany, pojawia się już nieco więcej tych długich startów, dlatego też ta objętość będzie o wiele, wiele większa i dlatego też ta objętość już teraz jest dosyć wysoka, jeżeli chodzi o biegi długie, czy jeżeli chodzi o mój trening. Natomiast w późniejszym etapie będę też właśnie musiał pobiegać nieco bardziej intensywnie. Będą to biegi na dystansie tam 20 km czy nawet 15 km, więc nawet czas trwania od około godziny 20 minut do 2 godzin, więc tych systemów energetycznych będę musiał mieszać bardzo dużo, a na Mistrzostwach Świata bieg potrwa prawdopodobnie około 5 godzin, ponieważ tam jest aż 3700 metrów przewyższenia.
z ekscytacją czekam na ten sezon i dlatego też bardzo duża motywacja przyświeca mi przy każdej robocie, którą wykonuję. Przyświeca mi takie poczucie, że dzięki temu, co sam włożę w ten sport i co sam włożę w swój rozwój, będę w stanie wskoczyć na jeszcze dalszy, wyższy poziom. Czytam, że kupię kawę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tu gdzieś na stole. Kamila dzisiaj wszystko powie i będzie na cały sezon, w sensie Dobra. na 10 odcinków. Będziemy sobie wklejać, Tak. wybierać do odpowiedniego kontekstu i będziemy sobie wklejać swoje rzeczy. Poczekasz sekundę? 3 minuty potrzebuję. To się umyje. Najpierw się umyj, no. Normalnie gdyby to był taki dzień treningowy, w którym jest tylko jeden trening i później już nie muszę nigdzie iść, teraz jadłbym pewnie moje albo śniadanie, albo pierwszy obiad, czyli w tym wypadku byłyby to klopsiki, ale z racji tego, że zaraz będziemy mieć tak naprawdę drugi trening, no to tylko ryż tutaj wchodzi w grę u mnie. Ryż w ilości około 100, 120, czasem nawet 150 gramów, z prostymi dodatkami, nie za dużo tłuszczu. Tak, żeby wrzucić trochę białka jednak po tym treningu, to dodaję tutaj masła orzechowego, najczęściej łyżkę masła migdałowego. No i dodatkowo dolewam dla węgli jeszcze troszeczkę albo syropu klonowego, albo dodaję tutaj dżemu niskosłodzonego. Tak, żeby było mega prosto i mega lekkostrawnie, bo nie chciałbym poczuć żadnych dolegliwości na drugim treningu. No a jak już wszyscy wiedzą, muszę na to bardzo mocno uważać, szczególnie w okresie tego leczenia. Także ryż się zaraz będzie gotował, zjemy i lecimy na drugi. Te takie dobre moje klopsiki. Ach. I łapki nie moje, swoje. Proszę swoje, tutaj smacznego. No. O kurwa. Dobrze jest. Finalnie moje dzieło. I tak to wygląda, może niezbyt apetycznie, ale jest naprawdę dosyć odżywczo, chociaż w porównaniu z tym, co je Kamila, albo właściwie kończy na ten moment, no to nie ukrywam, że wolałbym zjeść to drugie. No ale no cóż zrobić, takie wymagania właśnie treningowe w dni akumulacji, więc na zdrowie, a później będzie o wiele lepsze jedzonko. Masz tego. Smacznego, No. ja już kończę. Ogólnie w sumie odnośnie jedzenia to mam do niego takie podejście, że bardziej jest ono dla mnie paliwem niż przyjemnością, chociaż nie ukrywam, że czasem lubię zjeść coś dobrego, ale w sytuacji, w której poznałem, jak to jest tak naprawdę dobrze się czuć w końcu jelitowo, no stwierdziłem tym bardziej, że raczej powinienem jeść to, co mi służy, a nie koniecznie to, co mi smakuje, bo jedno nie łączy się często z drugim. Ale mam nadzieję jednak, że już niedługo będę mógł wrócić do nieco bardziej urozmaiconego jedzenia niż teraz, jak jestem na diecie właśnie tej Low FODMAP. To jest krótkotrwały okres oczywiście, ale nie ukrywam, że sprawia on dużo takich wyzwań pod kątem przede wszystkim logistycznym, czy też samego zaopatrzenia w trakcie biegania, bo nie mogę zjeść większości żeli, tak jak wcześniej wspomniałem, nie mogę zjeść większości odżywek takich węglowodanowych, więc muszę mega uważać na to, co w siebie wkładam, żeby nie zniweczyć efektów leczenia. No ale tak jak widzicie, może to też być po części smaczne, z tym, że monotonne. Dominik jest dosyć bezkompromisową osobą, jest piekielnie ambitny i wysoko sięga swoimi marzeniami, co jest bardzo trudne we wspólnym życiu. Ja się tak zawsze śmieję, że wyszłam sobie za biegacza, a tak naprawdę żyję z zawodnikiem i z profesjonalistą, na co absolutnie nie byłam gotowa. Chyba oboje nie byliśmy w tym małżeństwie na to gotowi, więc to jest no, duże wyzwanie na co dzień i trzeba się z tym nauczyć jakoś żyć. Czasami lepiej, czasami gorzej nam to wychodzi, ale na pewno mogę przyznać, że bieganie jest największą kością niezgody w naszej relacji. I oboje mamy tego pełną świadomość. Ja też chcąc trochę zbliżyć się do Dominika i do jego pasji, zaczęłam sobie co nieco truktać i tuptać, natomiast no wiadomo, że nie na taką skalę, aczkolwiek mam takie momenty, kiedy to bieganie naprawdę lubię, ale jednak częściej go nienawidzę. I się też często śmieję, że bieganie to taka kochanka mojego męża, ale bardzo często jest na pierwszym planie, mimo wszystko. Także życie z takim człowiekiem jest dosyć trudne i wymagające. Dominik sięga marzeniami bardzo wysoko, w związku z czym jeździmy praktycznie po całym świecie. Dla mnie to też jest naprawdę ciekawe i potencjalnie rozwijające, bo mogę zobaczyć wiele nowych miejsc. Natomiast od razu tutaj trochę
Może nie powinnam, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Często wszyscy sobie tak to wyobrażają, że jeździmy po różnych częściach świata i że mamy super wspólny czas, a tak naprawdę często jest to gdzieś tam związane tylko i wyłącznie z zawodami, co wymaga dużej restrykcji w trakcie pobytu w różnych miejscach. Też często, jeżeli chodzi o samą kwestię na przykład obozową, jak jeździmy w góry i jesteśmy tam naprawdę dosyć długo, to tak naprawdę ja tam jestem prawie zawsze sama, natomiast Dominik dużo trenuje. Każde zawody biegowe odbierają mi kilka minut mojego życia poprzez stres, który przeżywam zawsze na mecie. Też znając rankingi, często widzę, że nie wiem, ktoś go wyprzedza, a to on powinien być w danym miejscu o danym czasie, natomiast widzę, że tak nie jest, więc zawsze ten stres jest dosyć duży. Jeżeli chodzi o środowisko biegowe, no jest ono rewelacyjne. Generalnie od razu miałam takie poczucie, kiedy weszłam w to środowisko biegów górskich, że tworzą je wspaniali ludzie, tacy pełni pasji, ale też tacy bardzo empatyczni, bardzo mocno wspierający się. To troszkę może być kontrowersyjne, ale na ulicy czegoś takiego nigdy nie czułam. Na ulicy wśród znajomych Dominika, czy tam na stadionie, zawsze ten poziom konkurencyjności był taki mocno zaznaczony, co często przekładało się na relacje z innymi zawodnikami. Natomiast tutaj środowisko jest bardzo mocno wspierające się, co bardzo też doceniam. Pozdrawiam wszystkie żony biegaczy, są super dziewczynami i faktycznie tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa na temat środowiska, które tworzy biegi górskie w Polsce. Jeżeli chodzi o rok 2024, to faktycznie przepletał się on wzlotami i upadkami. Generalnie dla mnie najtrudniejszymi zawodami są te, na których jestem obecna. Kiedy Dominik jest gdzieś tam za granicą przykładowo, a ja akurat jestem w domu, śledzę wyniki, ale nie zawsze lubię oglądać je na bieżąco, dlatego że mocno się stresuję. Także im bliżej jestem, tym przysparza mi to większych emocji i stresu i bardziej mnie to też porusza. Natomiast faktycznie chyba najmniej udanymi startami w tym roku były starty w Stanach Zjednoczonych, finał Goldena i Mistrzostwa Europy. Wiem, że to były starty, które potencjalnie powinny pójść znacznie lepiej niż to się stało i faktycznie Dominik miał taki troszeczkę mocniejszy zjazd emocjonalny po tych zawodach. Chyba największym zawodem były dla niego mimo wszystko Mistrzostwa Europy. Według mnie, tak subiektywnie rzecz ujmując, aczkolwiek wiem, że wszystkie te ręczne starty, w których w tym roku udało mu się wystartować, no nie poszły do końca po jego myśli. Wiadomo, że jest to dla mnie też przykre, ale nie mogę pokazywać tego po sobie za każdym razem i staram się jakby obrócić to w same pozytywy. Także staram się też celebrować takie najmniejsze sukcesy, nawet te 900 punktów ITRA, które udało się w końcu zdobyć. Było dla nas powodem do ogromnej radości, do celebracji, także najmniejsze starty, najmniejsze wyniki, które są gdzieś tam jednak pozytywne i idą po myśli, są powodem do wielkiej radości. No te smutne są raczej powodem do takiej motywacji, nabrania sił i świeżego spojrzenia na kolejny sezon i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Dzisiejszy dzień też nie jest takim dniem standardowym, bo nie jest to dzień normalny pracy w tygodniu, tylko mamy sobotę. Dlatego też nie muszę jakby dopasowywać tego treningu do swojej pracy i do wszystkiego, co robię w ciągu dnia. Chociaż zazwyczaj również w sobotę zdarza mi się pracować, ale bardziej w formie zdalnej, przy laptopie ogarniać różne rzeczy, które tego ogarnięcia rzeczywiście wymagają. No i czasami właśnie ogarnianie też tych kwestii związanych z mediami społecznościowymi, które bardzo często wykonuję. Na szczęście tego typu praca nie jest obciążająca fizycznie. W przeciwieństwie do pracy z pacjentami przy stole, która jest jedną chyba z najbardziej obciążających, które wykonuję w swoim życiu. Dzięki temu jest czas na regenerację, a to jest bardzo, bardzo istotne w dni, w które mamy 2 treningi dziennie. Jest to ciężkie czasami do pogodzenia, szczególnie w tygodniu, ale da się oczywiście to zrobić, tylko no, tak jak zwykle trzeba pamiętać o tym, że tutaj sen, regeneracja, wszystko to co robimy po drodze, żywienie musi być naprawdę na tip-top, żeby wytrzymać takie obciążenie i nie nabawić się później kontuzji, a z tym w przeszłości miałem ogromny problem. Ulubiona zabawa, gryzienie sznurówek. Idź mi stąd. Ej! Poszedł. Nauczysz się. Jeszcze jesteś młody, to ci wybaczam.
Zostaw. Dobrze. Drugi trening na progu tlenowym, około 3,45 do 3,50. Tym razem pobiegamy po płaskim. Teraz dosyć dobrze biega mi się na tych prędkościach, bo mam je bardzo mocno obiegane, więc oprócz tego, że podłoże może być śliskie, raczej powinien być to lekki trening około 45 minut, także jedziemy. W lewo tam będzie do góry na przejściu. Mamy 8, średnie tempo 3,45. Biegnie się super, no tylko podłoże trochę czasami nie pomaga, ale tak to plus. Przejście i tam prosto. Ale mają plebanie. I za mostkiem w prawo. Uważaj. Dwunastka, 3,45 na kilometr. Średnie tętno idealnie jak w zegarku 150, czyli poniżej progu tlenowego. Także forma już wraca trochę do tego, co prezentowałem w poprzednim roku, pomimo dosyć wczesnego okresu. Bardzo się cieszę, że tak jest, tym bardziej, że podłoże dzisiaj nie zachęcało trochę do tego szybszego biegania, ale mimo to było nawet bardzo przyczepnie, więc nie narzekam. Także koniec dnia treningowego, a teraz idziemy jeść w końcu te rzeczy, które są naprawdę bardzo sycące i bardzo dobre. Już po wszystkich treningach tak naprawdę możemy zacząć uzupełniać wszystko to, co najważniejsze, czyli białko, tłuszcze i tak dalej. Z racji na fakt, że jadłem wcześniej już taką ryżankę zaraz po pierwszym treningu, więc dobiłem jakby jednym posiłkiem, zamieniłem go sobie trochę i tych węgli weszło trochę więcej, więc teraz komosankę, którą zazwyczaj jem później po treningu, no jem bez dużej ilości węglowodanów, tylko jest tutaj trochę białka, trochę tłuszczu, jak widzicie orzechy. Ale co jeszcze dzisiaj jest właśnie istotne, jedziemy jeszcze w gości, a z racji tego, że jestem na Low FODMAP, no bardzo ciężko jest często znaleźć u kogoś takie produkty, czy w ogóle oczekiwać, że ktoś coś takiego będzie przygotowywał, więc zazwyczaj jeżdżę ze swoimi. No i do takich wielkich, różnych swoich pojemników pakuję, tak jak tutaj mam na przykład sałatkę z jajkiem, z zieloną papryką, ze szpinakiem, z pomidorem i z kaszą jaglaną, posypaną słonecznikiem i dodatkowo jeszcze oliwą z oliwek. No i bardzo prosty, ale jeden z moich ulubionych posiłków, czyli pulpety z indyka, z takim sosem fajnym, zrobionym z pora, z marchewki, z kurkumy, po prostu z ziemniakami. To jest generalnie coś, co tak jak śniadanie dzisiejsze mógłbym jeść praktycznie przez cały czas. Także to jest na teraz, po treningu szybkie uzupełnienie węglowodanów.
to jest na kolację. Sporo tego, ale no tyle trzeba zjeść. Dzisiaj spalone będzie powyżej 4300 kilokalorii bodajże, na liczniku 30 km ponad. Także no to też jest część właśnie naszego życia, naszej regeneracji, wymagająca, jak widzicie, też odpowiedniego przygotowania wcześniej. Nie? O, to super. Jak widzicie, w takim dniu, nawet w którym nie ma pracy, jest mnóstwo roboty dookoła tego wszystkiego, co jest związane właśnie z tym bieganiem. I tak jak słyszeliście to, co mówiła Kamila, to jest czasami dosyć trudne, szczególnie jeżeli się jest w takiej bliskiej relacji, jest się ze sobą bardzo, bardzo dużo czasu w ciągu tygodnia, bo kto jak nie najbliżsi najlepiej oceniają to, jak wygląda ta rzeczywistość na co dzień. I taka właśnie będzie ta seria. Nie będziemy tutaj niczego koloryzować, nie będziemy tutaj pokazywać samych wzlotów, będziemy również pokazywać te trudne chwile, będziemy pokazywać upadki, prawdziwe emocje, tak żebyście wiedzieli, z czym tak naprawdę wiąże się życie i dążenie do takich celów i takich marzeń wysokich, które mam też ja. Dziękuję Wam za oglądnięcie tego odcinka, dziękuję Wam za to, że dotrwaliście z nami do końca i mam takie dwie szybkie prośby. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, proszę zasubskrybujcie kanał, bardzo pomożecie mi w tym rozwoju, nie tylko właśnie jako twórcy, ale też w tym rozwoju biegowym. A druga prośba, w dużej mierze ten odcinek powstaje dzięki wsparciu moich patronów. Jeśli więc podoba Ci się moja twórczość, chciałbyś czerpać więcej z mojej wiedzy, która zależy mi, żeby była jak najbardziej rzetelna i jak najbardziej obszerna i pokazująca również tą moją codzienność, rozważ proszę wsparcie mnie na Patronite. Każdemu patronowi z osobna serdeczne dzięki. Tymczasem seria będzie ukazywała się na ten moment jeden raz w miesiącu. Będziecie widzieli moje najcięższe treningi. Będziecie widzieli tą moją codzienność. Także klikajcie łapkę w górę, skomentujcie, jeśli tylko odcinek się Wam podobał. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.